Wszystko wskazuje na to, że mamy problem. Nie wiem, jak bardzo to widać, ale ten obraz faluje. Jeszcze dosyć delikatnie, ale z czasem rośnie. Jest 40 stopni, a się właśnie wybieram do centrum serwisowego DJI, żeby sprawdzić, czy uda się naprawić kamerkę. W termometrze u taksówkarza było 45 stopni. No więc dostałem zastępczego Pocketa zamiast tego, którego miałem wcześniej. Jak się okazało, w tamtym posypał się gimbal, ale jestem zadziwiony, jak szybko DJI to wszystko załatwił, bo w 3 godziny od kiedy przywiozłem DJI-a miałem już informację, że czeka na mnie do wymiany. Ale skoro już jestem w tej okolicy, a to jest Alquoz, czyli teren, gdzie mamy bardzo dużo magazynów, ale nie tylko, bo też jest to dzielnica artystyczno, lekko hipsterska, więc wpadnijmy sobie na kawkę do Moto. No lubię tutaj wpadać na kawkę. Wygląda to zupełnie jak pub. Odbywają się tutaj co środę wieczorem też jam sessions, na które można wpaść. Ale co ciekawe, nie ma alkoholu, więc najlepsze, co tu możecie dostać, to kawka. I jest naprawdę dobra. Właściciel jest Niemcem i założył to miejsce z myślą, żeby było miejsce, gdzie mogą się spotkać lokalni motocykliści. Jak widać, miejsce jest też bardzo fajne do popracowania sobie, więc ja też trochę popracowałem stąd, wypiłem kawkę i lecę do domu. A na miejscu poza pubem jest też barbershop i warsztat naprawy motocykli. W maju większość mojej aktywności dotyczyła prowadzenia warsztatów i szkoleń, więc jeździłam pomiędzy Puckiem, uczelnią i różnymi miejscami, pojedynczo spotykając się ze znajomymi przyjaciółmi, ale udało mi się wyjechać razem z przyjaciółką i jej córeczką na chwilę na Kaszuby. Spędziłyśmy tam 2 doby. Bardzo chciałam łapać czas taki spędzony z nimi i też cieszyć się przyrodą, więc to, co widzicie, to po prostu widoki, które starałam się wchłaniać, bo to, czego mi najbardziej w Dubaju brakuje, to takiej żywej, naturalnej, prawdziwej zieleni, a teraz jest tutaj wiosna, więc ta zieleń naprawdę jest super i przestrzeni wśród drzew, więc ten wyjazd i pod kątem kontaktu z bliskimi osobami i pod kątem natury był super. Zaraz będzie mokro. Dzisiaj ostatnie warsztaty w Pucku i zostało mi polecone miejsce, o którym nie miałam pojęcia. Mianowicie na rynku znajduje się Huta Szkła, która jest jednocześnie kawiarnią. Można przyjść, zjeść ciasto, wypić dobrą kawę w otoczeniu bardzo ładnych rzeczy. Mało tego, można też podpatrzeć, jak pani albo pan różne rzeczy wytwarzają, można się umówić na warsztaty, a także zakupić, jeśli ktoś z Was na przykład szkło lubi. Mi się bardzo mile oglądało. Możliwe, że słyszeliście, to jest jedyna ta koncertowa płyta jeszcze na razie. Może Wam coś uprzyjemniła, a może też nie słyszeli. Byłam w sobotę na koncercie, który odbywał się na stadionie. Nigdy wcześniej nie byłam tutaj w Gdańsku na stadionie i on robi bardzo duże wrażenie, więc nawet jak nie jesteście fanami piłki nożnej, to warto pójść, zobaczyć. A sam koncert był niesamowity. Było prawie 40 000 ludzi i nie wiem, czy to dlatego, że przez 2 lata nie byłam na koncercie na żywo, czy naprawdę było jakoś inaczej, ale te emocje, które się udzielały, były niesamowite. Taka energia, która pomiędzy wszystkimi fanami zebranymi na koncercie i muzyki na żywo była, no nie wiem, magiczna, ale też bardzo poruszająca. Poza tym, że był Dawid Podsiadło, to wśród gości był Krzysztof Zalewski i Cortez, których uwielbiam. Wykonali kawałek
początek z męskiego grania, który jest mi bardzo bliski. Ale ogólnie też pomyślałam chwilę po tym koncercie, że jakiś czas temu się zastanawiałam, kto gra na Woodstocku i czy jechać. A już po koncercie, potem jak sobie przypomniałam, jak to jest być w tłumie ludzi, który śpiewa to samo, który współdzieli doświadczenie, to nie mam żadnych wątpliwości. Ale też to, co dla mnie jakoś było istotne i bardzo poruszające, to to, że w trakcie koncertu był też puszczony film pokazujący sytuację uchodźców z Syrii i z Ukrainy, pokazujący oblicza wojny. I tak pomyślałam, że to było bardzo ważne, że koncert nie był w jakimś odcięciu od rzeczywistości wokół nas, tylko że też fragment tego wydarzenia był poświęcony wojnie, która wydarza się właściwie tuż obok. Więc jakoś tak też ten film mnie zatrzymał przy tym i przy refleksji. نحن وحدنا هنا وننتظر والدينا. Наше містечко вже не існує. Там самі руїни. قضينا 62 يوما في الغابة على الحدود. نرغب بشدة أن نعود إلى المنزل. Хочемо мати змогу повернутись додому. نرغب بشدة أن نعود للمنزل. Хочу мати змогу повернутись додому. نرغب بشدة أن نعود للمنزل. A kogo my tu mamy? Cześć, cześć, cześć. Słońce właśnie zachodzi, a ja miałem pierwotnie iść tylko do sklepu, ale zobaczyłem, że w sumie pogoda jest przyjemna, trochę wieje, więc pomyślałem, że przejadę się najpierw rowerem. Tu za ścianą jest pub, którego z zewnątrz za bardzo nie widać, tylko z góry. Jedna z rzeczy, za którymi się tutaj bardzo tęskni, to nie sztuczna natura, bo właściwie wszystkie rośliny, które tutaj mamy, z małymi wyjątkami, wymagają specjalnego dostarczania wody dla nich. Więc wszędzie, gdzie mamy jakiś teren zielony, on jest pełen rurek, przez które co jakiś czas leci woda. Więc tego chyba, to jest jedna z takich rzeczy, które chyba najbardziej w ostatnim czasie mi brak. Ale jeszcze trochę. To jest w sumie coś, czego zanim zacząłem researchować się nie spodziewałem, że w sumie to tutaj bardzo dużo produktów jest dostępnych. Czasami ewentualnie problemem jest ich cena, ale można dostać tutaj rzeczy z praktycznie całego świata. No a zakupy, jak widać, robię po prostu w Carrefourze, więc nie ma specjalnego zaskoczenia. Jeszcze jeden wątek w okolicy to to, że na aplikacjach z dowozem jedzenia mam tutaj bardzo dużo różnych knajpek. Tylko często nie są to miejsca, do których można wejść i w nich sobie zamówić, bo są to ciemne kuchnie. Czyli miejsca, w których jest jedna kuchnia, w której masz kilkanaście różnych marek, czasami nawet. I wszystko to jest robione w jednym miejscu razem. Ale każda z nich jest jako osobna marka na aplikacjach z dowozem. Dubaj jest jednym z miejsc, gdzie bardzo mocno testuje się ciemne kuchnie. Jest tutaj kilka różnych startupów, które próbują wejść w ten rynek. U nas na osiedlu jest paręnaście różnych ciemnych kuchni. Z okna widzę ich przynajmniej ze 3-4. Czasami jest to jedno miejsce, które ma na przykład kuchnię meksykańską, azjatycką, jakieś sushi na przykład do tego jeszcze jakaś kuchnia włoska, smaczne wrapy, coś zdrowego. Kupiłem ostatnio taką zabawkę. Plan jest taki, że chcę ją mieć tutaj w mieszkaniu, żeby móc sobie patrzeć na pomidory, gdy będziemy z daleka. Ale póki tu jestem, zobaczymy, czy uda się to jakoś zestawić tak, żeby widzieć kawałek balkonu. Może jakieś ptaki, które będą na balkonie, uda nam się sfilmować. Zobaczymy. Tak wygląda to, co dostajemy w zestawie. Jest sobie kamerka, musiałem do niej dokupić kartę microSD,
Czego najbardziej nie ma w zestawie, to wtyczki do gniazdka, ale wydaje mi się, że mamy odpowiedni przedłużacz, który ma porty USB, więc spróbujemy postawić to na balkonie. Znalazłem odpowiedni przedłużacz, tu już pociągnąłem kabelek, teraz zostaje jeszcze dostawić do tego kamerkę. Please use the mobile phone scan the QR code on the board labeled and the configuration interface. Waiting for connection. Ajajaj. Potrzebuję igiełki. Waiting for connection. Potrzebuję igiełki, żeby zresetować sprzęt. Więc chwileczkę. Na szczęście mam takie rzeczy. Raz, dwa, trzy. Reset complete. Device booting. Please wait. Okej. Tak, tak. To nie jest takie łatwe. Please use the mobile phone scan the QR code on the board labeled and the configuration interface. Waiting for connection. Dobrze, urządzenie jest zresetowane. Okej. Coś mamy. Connecting. Please wait. Connection to Wi-Fi completed. Jej! Pairing to account completed. Device online. Yes! I proszę Państwa, jesteśmy na kamerze. Cześć. Jak się macie? Jest tu też coś takiego jak mikrofon, więc teraz sobie pójdę do innego pomieszczenia i spróbuję pogadać z Wami. Dobry, dzień dobry. Czy mnie słychać? Ja właśnie w tej chwili mówię z funkcjonalności. Ajajaj, jestem jeszcze za blisko. Aplikacja pokazuje mi obraz na żywo. Jest też coś takiego jak monitorowanie domu. Mogę skonfigurować tak, że jak będzie wykryty jakiś ruch, to zacznie nagrywać, zapisywać i przesyłać to do mnie. Co chyba będzie jednym z najlepszych możliwych rozwiązań w tej chwili. Teraz tylko ustawię kamerę odpowiednio. Więc tak to wygląda. Konstrukcja jest tymczasowa, więc powiedzmy, że na razie nie będzie mi to przeszkadzać w tej formie, w jakiej jest. Kamerka będzie miała pogląd mniej więcej taki, więc kawałeczek balkonu powinniśmy być w stanie zobaczyć. Zobaczymy, czy przez weekend albo najbliższy tydzień cokolwiek uda się nagrać, ale na przyszłość i tak ona będzie w środku. A widzę, że z naszych zabaw jest już pierwszy sygnał, że 3 minuty temu wykryto osobę. Zobaczmy, co to za osoba. Kurde, znam tego gościa. Co on tu robił? Czy jest też jakiś dźwięk? Coś tam słychać. Wydaje się, że będzie to użyteczne. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych dni jakieś ptaki wylądują na balkonie. Jeszcze zerkam do instrukcji i kamerka może działać do plus 40 stopni. Nie powinno się powyżej tego stosować jej. Jest też produktem elektronicznym i żeby dobrze działała, nie należy jej instalować w miejscach z wysoką wilgotnością. Co to oznacza w praktyce? Że za długo nie powinna być na zewnątrz, ale przetestujemy sobie chwilowo. Dobrze, przyznam, że jednak jestem trochę zaniepokojony, co z kamerką zrobi słońce, zwłaszcza z rana, kiedy świeci prosto na balkon. Zostawię ją jeszcze trochę na zewnątrz, ale albo w nocy, albo najpóźniej rano przeniosę ją do środka. Wtedy co prawda będzie przez szybę wszystko filmować, ale może uda się jednak coś złapać, zobaczymy.